Dzisiaj będę znowu coś konstruował, a będę robił skubarkę do kaczek, skubarkę do drobiu, skubarkę do indyków, po prostu skubarkę do wszelkiego rodzaju ptactwa. Tutaj mam takie ustrojstwo, taką ramę gotową pod to. Co ja tu muszę zrobić z tą ramą? Muszę to tutaj obciąć, tu, to obciąć, to resztę wyrzucić i to będzie jako podstawa, jako stół. Na tym będzie blat. Tutaj będzie blat, później tutaj na środku będzie taka rura, tylko wiadomo, będzie obcięta i będą takie gumowe palce. No właśnie takie, to są specjalne gumowe palce do skubarki. I ona będzie zamontowana na środku, mniej więcej na środku. Palce będą o tak wystawać. O troszkę, jak to pokazać, o tyle będą wystawać. Tutaj będzie taki blat. No i to będzie połączone z silnikiem. Silnik mam z pralki, właśnie go dzisiaj rano wymontowałem. To będzie wszystko na łożyskach. Tu będzie drewniany blat. To się będzie obracało. Tutaj się będzie trzymało kaczkę. To się będzie w tamtą stronę kręciło, w tamtą. Kaczkę się będzie trzymało za nogi i to będzie skubało wszystko ładnie. Tak sobie to wymyśliłem i tak to będę robił. Dobra, najpierw trzeba to wszystko poobcinać. A tutaj mam silnik z pralki. Pralkę znalazłem oczywiście na wystawkach. Silnik działał. Tutaj jest tabliczka. Silnik jest z roku 68. Ale to jest na pewno bardzo dobry silnik. To nie jest chińczyzna. Tam nie ma aluminium. Tam jest 100% miedź. I ten silnik będzie chodził następne 50 lat. Wszystko działa. Tutaj musiałem tylko kable pozmieniać. Dałem nowe. Bo tam też były poprzerywane. Pokażę wam, że działa. Podłączony. Włączam stryczkiem. Działa. No i tak, to będzie połączone. Ale ja mam tu bałagan. Strasznie. No dobra. To będzie połączone. Sobie to odłączę. To będzie połączone tak. To jest oryginalne. To jest oryginalne, tu będzie taki pręt. Ten pręt będzie w rurze, tu będzie taki dekielek, tu będzie przymocowane. Tu będzie pasek, tylko pasek trzeba będzie dłuższy troszkę, bo to mi się nie zmieści. Tu będzie pasek, to będzie zasilało, to się będzie kręciło i będzie się wtedy skubało ładnie kaczkę. Silnik dobry, nawet takie małe obroty w miarę dobre, tylko nie wiem, czy nie będę musiał tego zmienić na mniejsze, bo troszkę za małe te obroty chyba będą. Trzeba będzie dać tu szajbę, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie. Trzeba będzie tą szajbę dać troszkę mniejszą, żeby były większe obroty. Albo zamienić. Tylko nie wiem, czy ja to dam tam, a to tu. Jakbym to tak dał, to by było mocne i w miarę szybkie. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Więc zapewne trzeba będzie dać tutaj mniejsze to koło. I oczywiście pasek muszę zamówić. Pomierzyć go i zamówić większy. Tak to podcinałem. Wszystko jest praktycznie równo, tylko jedna noga jest krótsza. O ta. Musiałem dać taką śrubkę. I ją się tutaj ładnie obspawa. Wtedy będzie wszystko równe. Tutaj na tym będzie właśnie ten cały blat. Tak to będzie wyglądało. Tutaj jest jeden kątownik. Tu będzie drugi. Tu będzie łożysko z drugiej strony i tu będzie ten wał cały. Tylko to będę musiał później wyciąć. No w sumie tak, bo będzie mi to przeszkadzało. Będę musiał tutaj wzmocnić na środku gdzieś. Z drugiej strony to samo, tylko nie mam, muszę jechać kupić. Akurat właśnie kurier przyjechał, przywiózł mi paczkę, a w paczce są te właśnie takie palce do skuwarki. Takie ciemne, 50 sztuk. Spokojnie mi powinno wystarczyć. Mi jest potrzebne jakieś 30-40 sztuk. No takie w miarę elastyczne. Teraz co? Muszę jechać kupić drugi taki kątownik 5×5. No i ogólnie całą ramę muszę pospawać w koło, żeby to się trzymało. Zamówiłem już takie łożyska, ale łożyska przyjdą dopiero za 2 dni. I resztę będę właśnie dopiero później działał. Tak to wygląda. Już pospawane. No i jednak nie musiałem kupować, bo miałem takie kawałki. Tu jest dospawane, równiutko. Można zobaczyć, jest równiutko, jest. Wszystko się trzyma.
połapane z każdej strony, cała rama wzmocniona i równiutko, już się nie trzęsie. No i tak to będzie wyglądało. Tej poprzeczki też już nie ma. No i teraz trzeba tylko czekać na te łożyska. Te łożyska będą tutaj, one są na takie dwie śruby. Tu, przez to będzie drut kwintowany. No i później, a w sumie mogę zrobić tą rurę z tymi palcami, bo w sumie mogę ją zrobić, mogę sobie odmierzyć odtąd dotąd, uciąć ten kawałek rury, powiercić dziury i te palce powpychać. A ty co robisz? Śpisz sobie, tak? Śpisz? Już mam rurę uciętą na wymiar, odznaczoną. Przyłożyłem do kartonu, odrysowałem kółko i później równo przedzieliłem i mi wyszło 4 równe części. I tutaj tak odznaczyłem później równiutko 4 kreski. No i teraz trzeba odmierzyć odległości mniej więcej, gdzie mają być te palce. Tutaj zrobiłem sobie takie próbne i wyjdzie mi 3, 6, 9. No i tak to będzie wyglądało. Teraz muszę to wszystko, te wymiary przenieść na tamten wałek i powiercić dziury. Dziury wiercę takim wiercem, wszystko poznaczone i lecę, wiercę pomalutku. Troszkę mi jeszcze nie zostało. To jest film instruktażowy, jak zrobić skubarkę do drobiu, więc patrzcie się, uczcie się i róbcie takie rzeczy sami, nie kupujcie. Bo taka gotowa skubarka, taka bębnowa, kosztuje prawie 2000, a mnie to wyniesie, no silnik mam darmowy, tak poza tym to mnie to wyniesie jakieś 200 zł. Teraz co, zapychanie palców. Biorę palca, troszkę oleju i tutaj smaruję olejem w koło i można zapychać. Najlepiej chyba od środka zacząć, mi się wydaje. Tutaj powinno to wejść. O, dobra, jest pierwszy. No i tak trzeba prawie 40 sztuk zrobić. I następny. I następny też wszedł. I lecimy. No, skubarka mi się na pewno przyda, bo będzie ponad 130 kaczek do oskubania, więc ta skubarka mi się na pewno przyda. Ale to ciasno idzie. Dobra, wszedł. Strasznie się trzeba namęczyć, żeby to pozapychać. Ojejku. Żeby to przycisnąć przez tą dziurę. Ale jeden rządek zrobiony już. Jeszcze tylko 3. No i właśnie miałem kupować skubarkę, ale jak zobaczyłem ceny, no to mówię, przecież ja 2000 nie dam za skubarkę. Jeszcze aż tak mnie nie pogięło. I wymyśliłem sobie taką. Czy będzie działało dobrze? No mam nadzieję. Miałem robić ogólnie to taką bębnową, ale jak sobie policzyłem koszty, no to wyszły duże i zrezygnowałem. No i mówię, tak, po prostu zrobię, jak teraz robię. Wiadomo, trzeba będzie uważać, trzymać tą kaczkę, jak się będzie skubało, ale jest tańsza w produkcji niż taka bębnowa. Tak to idzie właśnie. No przyda na pewno. Jakbym miał ręcznie skubać 130 kaczek, ja nie wiem. Ciężko by było. Przyjechał ekspert od skubarek. Dzień dobry, witam. Jak Ci się podoba moja robota? Fajnie, będzie chyba. Chyba? Patrz, jakie to jest profesjonalnie wykonane.
Oj, oj, ale widzę, że nie jest równo. Gdzie nie jest równo? Nie jest równo. Nie no, ładnie, fajnie. Nie znasz się. Taki celownik. Ja już sobie to mniej więcej ustawiłem. Nie wiem, czy tego nie będę musiał dać mniejszego, ale na razie to zrobię na tym. Silnik ustawiłem, teraz trzeba zmierzyć, ile trzeba paska. I później to wszystko, ramę wyspawać pod silnik. I tutaj to resztę porobić. No i tak, zmiana planów. Jednak to się nie nada do mojej skubarki. Bo ja myślałem, że te dekielki tutaj wejdą. O tutaj, w to. Ale jednak nie. I takich dekielków do tego nie dostanę. No i to będzie do wyrzucenia, ale zakupiłem takie coś. Plus tutaj mufa i dekielek. Tutaj jest. Bo chodzi o to, żeby ten dekielek był, żeby tu na środku dziurę wywiercić i wpuścić tutaj pręt. I musi być idealnie na środku, nie może być jakoś tak krzywo, bo będzie duże bicie. Jednak będzie troszkę duża prędkość. Łożyska przyszły, takie łożyska. Tu będą przykręcone do ramy. 2. Nawet jest kalamitka, żeby nasmarować. No i muszę to teraz poskładać. Jakoś to odmierzyć, bo już uciąłem tutaj na wymiar. Na ile? Dobrze to uciąłem? Chyba dobrze. Tak to będzie. Na 39. Troszkę więcej dałem. I później zaznaczę sobie środek i od środka będę dawał te palce. Nie wiem, ile mi to wyjdzie, bo na pewno mniej. Bo tutaj mi odejdzie sporo, do tego miejsca. I tak samo tutaj, do tego miejsca mi odejdzie, więc będzie tylko na środku. No ale inaczej nie dam rady tego zrobić. No nie ma jak po prostu. Trzeba będzie to poprzerabiać. Nowa rura zrobiona. Tak to wygląda. Palce już powsadzane. Taka szerokość, ile tu jest? Tutaj jest 18 cm. No dalej już nie dam tutaj w tą stronę. W sumie mógłbym, ale wolałbym po jednej i po drugiej stronie. A tutaj już nie dam, bo tu jest ten rand. No i tak to będzie, no ja tu nic więcej nie wymyślę. Fajna by była rura, jakby była z dwóch stron taka. Tutaj i tutaj. Tu wtedy bym praktycznie do końca dał, a tak nie chcę z jednej strony dawać. A może jeszcze bym po jednym dał. Kurczę, muszę pomyśleć. Jak dam dekielek, w sumie ja bym w tym wywiercił jeszcze tutaj. Przynajmniej po jednym. I chyba tak zrobię, bo tutaj nie dam rady. Tutaj nie dam rady, chyba że tu w środku. Zaraz przy tym. 1, 2. Znaczy ja to wcisnę przez 2. Może. Spróbuję tutaj przy samym tym wywiercić. Po jednym jeszcze. Dodałem jeszcze po jednym. Wyszło 8 tutaj w jednym rzędzie. W środku. Tak to wygląda. No i dobra, tak by było. Teraz jest 24 nawet. 24 cm tutaj jest. Więc kaczka akurat wejdzie. Teraz trzeba wyznaczyć środki w tych dekielkach. Ja to robię tak, że tutaj są takie wypustki. Jest 6 takich wypustek. Robię kreskę tutaj na środku, wszędzie. I później łapię punkt tutaj i przekreślam ołówkiem. I tak robię 3 linie. I na tych 3 liniach na samym środeczku wiercę dziurkę. Jest idealnie na środku. Tutaj sobie wyznaczyłem środek. Jest kreska z drugiej strony. Wyciąłem takie trójkąty, żeby mi się tutaj dam łożyska. Jedno i drugie. Na łożyskach też sobie środek wyznaczyłem. Teraz daję równiutko na linii. Na sumie muszę to założyć najpierw na łożyska. Założyłem to. Kręci się. No raczej bicia nie powinno mieć, ale już widzę chyba, że lekkie jest. Zobaczę, jak to będzie przy dużej prędkości. No i tutaj muszę jednak więcej wyciąć. Praktycznie taki kwadrat, żeby nakrętkę dać. Bo muszę to przykręcić po prostu do tego łożyska. Chyba że na tych śrubkach tutaj. Tutaj są takie śrubki, jedna i druga. Gdzie ta druga? Ale nie wiem, czy to się będzie trzymało na tych śrubkach. Ja bym to wolał jednak
tutaj nakrętką docisnąć z jednej i z drugiej strony. Muszę to jeszcze troszkę wyciąć. No i teraz będzie dobrze. Tutaj mam dojście. Mogę normalnie nakrętkę zakręcić. Wyznaczyłem sobie już, gdzie będą śruby markerem. Jak to łożysko? Jedno jest na zewnątrz i to jest na zewnątrz. Dobra. Tak by było. Wyznaczyłem sobie. Tutaj łożysko idealnie dotyka do tej nakrętki. I tutaj tak samo, wiecie, dociska. Bo jak docisnę tutaj lekko, to dociśnie do łożyska i będzie razem wszystko chodziło. Dobra, teraz co? Wywiercę 4 dziury. Złapię te łożyska śrubami. No i będę próbował. Nie wiem, tutaj dam coś, wkrętarkę i będę kręcił. I będę patrzył, czy to ma bicie, czy nie ma. Wszystko już przykręcone. Nawet dodałem tutaj to koło na pasek. Tylko pasek zamówiłem i pasek mi dopiero przyjdzie. Nie sprawdziłem, czy ten pręt jest prosty. I widać, że jest troszkę krzywy. Jest leciutkie bicie. Ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Przy takich wysokich obrotach. Sprawdzałem wkrętarką, to aż tak nie bije strasznie. I silnik będzie tutaj zamontowany na dole. Tutaj mam tą oryginalną blachę, która była w pralce. To się tutaj jakoś dospawa. Mniej więcej taka. Tylko właśnie muszę mieć pasek. Wtedy sobie dostosuję tutaj wysokość. I po prostu to tutaj pospawam taką ramę. To na to położę. Przyspawam. I dopiero silnik na to przykręcę. No i tak. Wszystko zdemontowałem. Całą ramę pomalowałem na czarno. Wszystko później pozakręcałem. Kręci się. No i tak, teraz działamy tutaj z silnikiem. Dospawałem tutaj taką poprzeczkę, drugą poprzeczkę. Pasek jeszcze oczywiście nie przyszedł, ale ja sobie tutaj działam. Pasek będzie miał 120 cm długości, czyli taki. No ja sobie uciąłem taki sznur, związałem na 120. No i tutaj odmierzyłem i na tym będzie stał silnik. Tutaj dospawałem. Teraz trzeba 2 takie kątowniki puścić i na tym będzie po prostu silnik spoczywał. No i jak będę miał już pasek, to wtedy to tutaj przyspawam, a silnik oczywiście będzie odkręcany na 4 śrubach. Pasek założę, silnik tutaj ustawię, przyspawam to, przykręcę, no i tyle. Takie coś nam wyszło. Dodaliśmy jeszcze taką blachę. O, tutaj jest ponitowana. Wiecie, żeby będzie się kurczaka z pióro dzierało, czy jak to nazwać. To tutaj będą lecieć pióra i później się je zsunie, żeby na silnik nie leciało. I tak to będzie wyglądało. Tutaj 2 kątowniki. To będzie przykręcone. To już dospawane, tylko trzeba to pomalować. I tak to będzie wyglądało. O, taka skobarka. Nawet już włącznik tutaj dospawaliśmy takie. O, takie 2D. O, to się przykręci, się będzie włączało. To się będzie kurczaka skubało. Tylko trzeba czekać na pasek. Ustawię to przyspawam. No i tak to będzie. Dam to troszkę w tą stronę. Cofnę to na przykład. Cofnę to w tamtą stronę. Dam to tak. O, dam to tak wyżej. Wtedy pasek położę. Zrobię taką przerwę. I to tak będzie sobie wisiało. Z tej strony będzie na śrubach połapane. A tu będzie ciężar silnika dociskał. Tak to myślę zrobić. Żeby tego tak na stałe nie przykręcać, tylko żeby to na własnym ciężarze na tym pasku wisiało. No i w końcu jest pasek. Taki pasek SPZ 1200 LW 1213 LA. Takie coś, takiej firmy. Widać firmę? Chyba widać. Tylko taki troszkę przykrótki. Myślałem, że będzie dłuższy. Teraz ten silnik jest tak z tyłu i mi teraz kabel nie starczy do tego mocowania, do włącznika. Kurczę. Będę musiał tutaj kabel przedłużyć jakoś. No niestety. Myślałem, że będzie dłuższy. 1200. Tak ja tu mierzyłem. O, ten sznurek. Ten sznurek był troszkę dłuższy. No teraz nie założę. No ale jest dłuższy. A
pasek taki jakiś krótszy. Ale pasuje idealnie. Idealnie jest w tym. Taki jak ma być. Może troszkę przykrótki. Ten kabel będę musiał wymienić. No i teraz tutaj. Jakoś to tak muszę. Albo to przyspawać na początku. Chyba tak. Muszę to jakoś tak mniej więcej odmierzyć. Przyspawać i dopiero wtedy wiercić tutaj dziury. No właśnie, czy ja tutaj wywiercę? Czy ja tutaj wkrętarkę podepcham? Oto jest pytanie. Ja to myślałem, żeby to było tu. Wtedy bym miał dostęp do tego. Zaraz to wszystko pomierzę i zobaczę. Silnik już przykręcony. Tutaj jest przyspawany do tego. Tutaj na 4 śrubkach. Tu jest śrubku normalnie złapane do tego. Pod tą śrubką, znaczy pod śrubką, między kątownikiem a obudową silnika jest dałem taką sprężynę. I jak pasek się będzie poluźniał, ja sobie to będę dociskał. I wiecie, tu jest, no jest centymetr luzu, więc jak się pasek troszkę rozciągnie, to ja sobie tutaj docisnę jedną i drugą nakrętkę. I tak to będzie wyglądało. No i co, pasek założony. W miarę tak sztywno go założyłem, żeby mi tu nie spadał. Kabel przedłużyłem. No i co? No i działa skubarka. Przydałaby się teraz kaczka jakaś, żeby to ładnie wypróbować. No i nadszedł ten czas, że będziemy testować skubarkę. Tutaj jest skubarka wyciągnięta. Tutaj wszystko ładnie przyspawane, pomalowane, porobione. A, kółka dorobiłem jeszcze. Tego nie pokazywałem. Tutaj są kółka z takiego małego rowerka dziecięcego, dospawane na ośce. Karolina, podnieść tam przód i przejedź kawałek. Lekko idzie, o. O i można tak sobie podjechać, tylko tu trzeba dorobić takie dwie rączki takie wysuwane tutaj, żeby złapać i żeby sobie podjechać. Więc kubarka dzisiaj będzie testowana. Prąd podłączony, włączam. A czy to będzie skubało? Tego ja nie wiem. Tutaj jest kaczor. Tutaj jest kaczor piżmowy. Te dwie kaczki się niosą. Już mają tam po 15 czy po 20 jajek. Jedna już siedzi na jajkach. No i kaczora trzeba zaciąć. Wiecie, żeby później nie parował swoich dzieci po prostu. Więc dzisiaj będzie zacięty, będzie ubój kaczora, a jutro będzie z niego rosół. Kaczki się oczywiście zostaną. O, silny jest. No i teraz co? Teraz będzie cenzura, bo nie mogę tego pokazać, jak głowa odpada. Odejdź, piesek, bo mi film zablokują. Ale tak to się robi na wsi. Teraz przygotowałem sobie 2 garnki wody. Temperatura parzenia kaczki to jest 65 do 70 stopni i tyle ma ta woda. Więc teraz odbędzie się parzenie kaczki. No i teraz parzymy. Jeden i drugi. Kaczkę parzymy 180 sekund, czyli 3 minuty. Odczydzamy wodę. Jak się dobrze sparzy, to pióra praktycznie powinny same odchodzić. O. Ale zobaczymy właśnie, jak skubarka działa. Tutaj. Karolina, włączysz? Już? Tak, włączaj. Patrzcie, jak pięknie skubie. Widać to? Pięknie skubie. Patrz. No, o kurde, aż sama jestem w szoku. No i to z takiego kaczora. No. Karolina, Ej, elegancko. próbuj. Dobra, Karolina, włączaj skubarkę. Potem będziesz pióra zbierał. To się rozwieje. Tak? Tak, bardzo skrzydła No. i skubaj. O. I troszkę przyduszaj. No właśnie, nie mam tak. No troszkę trzeba. No ej, ale elegancko. No, wszystko drze. No tak, no piórka nie ma nawet. Ej, bardzo ładnie.
kaczor oskubany. No wiadomo, tutaj na skrzydłach, tutaj pod pachami to trzeba ręcznie później wyskubać. I tutaj to nie, bo to się wyrzuca ten zad, więc tu nie trzeba skubać. I tutaj na szyi zostało parę, ale to się utnie i pies to zje. A tak poza tym to fajnie poszło. Tutaj na brzuchu to super. Rachu, ciachu i oskubane. Tylko tutaj właśnie najgorzej. No ale doświadczenia nabiorę i będzie szło. Co nie, Karolina? Skubarka przetestowana. No i tak, muszę troszkę pasek podciągnąć, bo tutaj jak się zamoczyło, tutaj, to zaczął się troszkę ślizgać. No i co, tutaj blachę muszę przerobić też. Muszę ją dać tak i tutaj, nie tam, tylko tutaj, bo tam mi pióra lecą pod spód. I co, no troszkę chlapie. Tutaj jak to się kręci, to troszkę chlapie, no jestem troszkę ochlapany. Karolina tak samo. Ale troszkę. I tak mi się wydaje, że większe obroty pasowałoby tu dać. Tylko już teraz nic nie zrobię, bo jak tutaj przyspawałem, to już tego nie przesunę. Chyba że krótszy pasek. I tutaj mniejsze koło, bo jakby było szybciej, to na pewno by to lepiej troszkę skubało. Nie wiem. Zobaczę na tych kaczkach staropolskich. Na tych kaczkach spróbuję, bo to jest taki kaczor, robią strasznie te takie mocno przyczepione pióra. A taka młoda kaczka to ona chyba się będzie lepiej skubała. Ale to się wszystko niedługo zobaczy. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej filmów ze skubania z Karoliną, czy raczej nie chcecie takiego czegoś. Jak, Karolina, myślisz? Myślę, że chcecie i że szczególnie chcecie zobaczyć właśnie młodą kaczkę. Tak, młode kaczki. Kaczka Pekin, kaczka staropolska. Tutaj będzie skubana. Tak jest. Kurczak, a ty może chcesz być skubany, co? On tak właśnie się zbliża. Chodź cię oskubię. Nawet mi po butach chodził. Tak? No. No to co, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.